Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny przewodnik po mapie. Tym razem znajdujemy się na mapie Smoky Mountain Farming. Mapa została stworzona przez Pepes Farming Mods. Pojemność 546,18 MB. Została wydana 4 czerwca 2026 roku na wszystkie platformy. Z mapą ściąga się 7 modów, także to trzeba sobie wziąć pod uwagę. Mapa prezentuje się w ten sposób. O, właśnie. No i zaczniemy sobie od upraw, bo mamy tutaj dodatkowe uprawy, pakiecik dodatkowych upraw, tak jak to na niektórych mapach jest. No i od rzodkiewy oleistej w dół mamy właśnie te uprawy dodatkowe. Teraz jeśli sobie wyłączymy te dodatkowe uprawy, pyk, i przejdziemy sobie na tereny i tu ładnie podświetlone mamy tereny, od których zaczynamy na poziomie łatwym. No i tu mamy tak, piątka, 98 tysięcy, to jest 1,6 hektara. Tutaj mamy czwórkę, 297 tysięcy, za niecałe 5 hektarów. Tutaj mamy teren z gospodarką, no to tutaj jest, tak? Nie, zaraz, muszę się upewnić, żeby później też nie było. To jest osobno, o nie, no jednak nie. To nacisłem przycisk, wyświetliła mi się informacja, a nie podświetliło mi się. No nieładnie. Hektar 5,48 i wartość 328 tysięcy. Tu mamy kolejne. Tu jest 203 tysiące za 3,39 hektara. I tutaj numer 1. No to już się podświetliło razem z farmą. I tu jest kwota niecały 1 milion. No terenu jest dość sporo, powiem Wam. 16 hektarów ponad. No, nawet. Dobra, jeśli chodzi o... Teraz może się uda trafić jakiś, który ma hektar. O, tutaj 64 tysiące za niecały, znaczy no hektar z groszem. 64 tysiące, także no tutaj macie porównanie, ile będzie za hektar. Tu jest 444 za 7,4 hektara. Czy jest coś dużego? Tu jest duże poletko, tu będzie z lasem. 1 milion ponad za 17 hektarów. No trochę więcej niż gospodarka. No ale no gospodarka warta 1 milion na początek, no to jest troszeczkę. Tutaj mamy tereny leśne, 244 300, 400, tu jest prawie 200, tu jest ponad 200, tu jest 300. Staram się znaleźć takie, żeby było w miarę tanie na początek. A, tutaj z produkcją jest 87 tysięcy, trochę lasu jest do wycinki. Tu jest 187, tutaj chyba z tą produkcją było najtańsze. Czy wszystkie tereny można kupić? Raczej chyba tak. Oprócz tutaj sklepu, gdzie jest, tutaj kilka skupów też nie można. Tu są podzielone na sektory, małe tereny, które można sobie kupić, zagospodarować na swoje potrzeby. Tu też, gdzie produkcje są, tu widać, że tam, gdzie są produkcje, to można teren kupić, ale tam, gdzie są skupy, nie da się tego kupić, więc tam nic sobie nie pozmieniamy, jeśli byłaby taka potrzeba. A jak to twórca ujął, jest 7 farm, które będziemy musieli sobie znaleźć, jeżdżąc po mapie. Chyba tu jest jedna, tu jest chyba druga, mi się wydaje. Tak właśnie widzę po tym. Także no trochę będzie tego do objechania. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o to. Przejdźmy teraz do kalendarza. Kalendarz przedstawia się w ten sposób. Jest dłuższa lista ze względu na dodatkowe uprawy. No i mamy tak, w posiadaniu kurnik, jeśli chodzi o zwierzęta, jeden, drugi, zagrodę dla owiec, dużą zagrodę dla owiec, gdzie są kozy, tu są owce, no i tu mamy jeszcze koniki. Kontrakty są dostępne, jak najbardziej, no i jeśli chodzi o produkcję, to dostępnych produkcji jest dość sporo, także będziemy musieli sobie je odhaczyć. W posiadanych nie ma nic, jeśli chodzi o statystyki, to mamy tutaj 25 znajdziek. No i tak się przedstawia aktualnie mapa. Dobra, to co? Idziemy zobaczyć, jak wygląda farma. Tylko co to z tym się dzieje? Dobra. Także mamy opis farmy. Welcome to Hickory Brook Farm. I kiedy została? 1993. Może mieć jakąś historię. Może być wzorowana na jakiejś tam farmie. Zaczniemy sobie tutaj od domku.
Jak wspomniałem, 7 modów do ściągnięcia i naprawdę ciekawy tutaj na przykład jest domek od farmera. Ładnie się prezentuje. Jest garaż. Można z garażu przejść do domu. Bardzo fajnie to wszystko wygląda tutaj. Ładnie umeblowane. Stół na bardzo dużą rodzinę. Tutaj w tym miejscu mamy spanie. Tada. Także no, przyjemny domek. Bardzo fajnie to się prezentuje. Coś jeszcze jest tutaj? Nic tutaj nie ma. Dobra, my sobie tam podjedziemy samochodem, pick-upem. Mamy na wyposażeniu ładnego pick-upa. Widać, że to takie ładne, schludne wszystko jest. Ładnie się to prezentuje. Ładnie wygląda samochód. Gospodarka też widać ładnie zrobiona. No te mody robią robotę, bo one są naprawdę ciekawe. Tu mamy sprzęt pochowany. Jeden do bawełny, drugi do upraw ziarnistych. Traktory. Tutaj jeszcze trochę sprzętu. Tutaj jeszcze z tego co kojarzę, to jest... Aha, tutaj można coś zrobić, interakcję. A, posprzątać tu można. Dobra. Czyli mamy tu takie rzeczy, które możemy sobie wykorzystać jako dekorację lub jeśli to nas irytuje, to można to usunąć. Mamy paliwo, resztę sprzętu, skrabiarka, przyczepa do samozbierająca, tu do tych belek, tutaj do oprysków i nasypu, wapna, rozsypu, ciężaróweczka ładna. Nie wiem jak wam, ale mi się podoba ta ciężarówka, jest naprawdę fajnie zrobiona jak na Giantsów. Dużo detali ma. Ładna jest. No i tutaj mamy właśnie te kury. Tu jest jedna zagroda. 1072 sztuki, aktualnie 76. No to ładnie. 1000 kur w jednym takim to jest naprawdę dobry wynik. Tutaj mamy 1011 i 82 sztuki aktualnie. Duże wybiegi muszą mieć. Tu mamy konie wspomniane wcześniej. 2 na 16. No i jeszcze mamy dwie zagrody. Jedna będzie z kozami, a druga z owcami. To jest z owcami. 35 na 94. I ostatnia jest z kozami. I tutaj mamy... owce tu są. To jak to jest? No pisze, że tu są kozy, a tu owce. Jeszcze raz, tu są owce, jest 65 na 351. Dobra, w tej zagrodzie co chodzi? Żeby tu były kozy? No pisze, że są owce. Nie, są, dobra. Zdezorientowała mnie ta ikona, która jest z owcami, ale są kozy. Dobra, przepraszam. Trochę się zakręciłem. Dobra, tak tutaj się przedstawia. Tu jeszcze mamy jeden budynek do ogarnięcia. A, jeszcze zapomniałem, silos jest. Dość sporych rozmiarów i tutaj jeszcze jest duża szopa. Z dużymi drzwiami. Kurczę, lubię. Te amerykańskie jednak szopy dobre są, bo pomagają zmieścić naprawdę duże te sprzęty. No i tu jest resztę sprzętu do naszej dyspozycji. Aha, tu jeszcze jest oprócz szopy, mamy tu jeszcze taki, jak to się powiedzieć, biuro farmerskie, także też to możemy sobie wykorzystać do rozgrywki. No to jest też jeden mod, który się ściąga, także one są naprawdę ciekawe. Dobra, to mamy ogarnięte. Jeszcze sobie włączę minimapę. Myślę, że będziemy mogli ruszyć. Pieniądze już dotarły na konto, także możemy szaleć z zakupami. Dobra, pojedziemy sobie na południe mapy najpierw. Zaczniemy sobie od południa. Tam sobie zerkniemy, jak sprawy się mają. I tak jak mówię, no trochę farm będzie do kupienia, także
trzeba będzie wydać sporo pieniędzy na tej mapie, żeby pozyskać te rzeczy. Co za tym idzie, taka ilość farm będzie pomocna przy tym, abyśmy sobie zagrali ze znajomymi. Także jeśli lubimy grać sobie w sieci ze znajomymi, to mapa nadaje się na to. Jest otwarta, przestrzenna, także nie będzie jakichś problemów się przemieszczanie dużym sprzętem po tej mapie. No co może być atrakcyjnym dla niektórych punktem. Zaraz tu chyba będzie. Nie wiem właśnie, czy te będą liczone też jako farmy, bo tutaj wjeżdżając mamy silos. Teraz sobie teren tylko zakupimy. To jest który teren? Aha. 22 i tu jest 495,5 miliona za 8,26 hektara razem z polem to już jest. No i tu mamy, tak jak mówiłem, domek farmera. Tutaj mamy trochę miejsca do pochowania czegoś, bo to na sprzęt to jest chyba za małe. No i mamy silos, czyli taka mała farma, jeśli byśmy chcieli zacząć skromnie rozgrywkę lub któregoś znajomego postawić w takiej sytuacji. Tutaj mamy kolejną farmę, gdzie jak widać są już krowy. No i tu ten teren 15, ponad pół miliona, 8,6 hektara, to z jeziorkiem jest. Kup. Aha, jeśli ktoś ma DLC Expansion Pack Highlander, to motorówka tu jest też do dyspozycji w jednym miejscu. Dobra, 30 na 106 krów. To jest jedna rzecz. Tutaj jest duża hala. Tu mamy miejsce, gdzie pomieścimy sobie palety bądź te belki. No i to jest 250 standardowe. Tu jest szopa. Ok. Tutaj mamy wiatę. No i dom rolnika jest po tamtej stronie. Także skromna, jakoś nie za bardzo rozwinięta farma. To już będzie należało do nas, żeby ją rozwinąć. A my jedziemy dalej. Kolejną rzecz sobie sprawdzić. Widać następne zabudowania koło siebie. Kolejna farma. Już taka bardzo patriotyczna. Fajny ten budynek, jest naprawdę ciekawy. Z taką dużą amerykańską flagą. Dobra, ten teren to jest numer 40, 634 tysiące, 10 hektarów. Kup. No i tutaj ze zwierząt mamy koniki. Już widać, że jest ich 3 na 16. Standardowo wiadomo, że nie będzie więcej niż 16. Ale 3 już mamy. No i shopy, gdzie możemy pomieścić sprzęt. Także tam już nie będę zaglądał, bo nie ma tam żadnego sprzętu niestety. No i dom rolnika tam w tle. Taki dość okazały ten budynek jest. Naprawdę amerykański. My jedziemy dalej. Dobra. Teraz powinniśmy tutaj mieć po lewej stronie coś jeszcze. Kolejne miejsce. Sobie tu wjedziemy. Kolejna farma. Czyli jeśli sobie to zakupimy, ten teren, to jest numer 17, 699, 11 hektarów. Kup. No i tu nam się pojawia. Mamy shopę. Bardzo znana szopa, bo jest to szopa z mapy, która była w podstawce River Bend Spring. Tutaj mamy zwierzęta, tylko muszę znaleźć trigger, żeby sprawdzić. O, tu jest. Tu jest trigger, no i tutaj już wiadomo, jest 15 na 209. No i mamy tam miejsce, gdzie możemy sobie przechować rzeczy. Tu chyba
Zaraz, czy jest to jakoś opisane? A jest tutaj. To zobaczymy, co tu mamy. Wapno, tu w jednym jest, a w drugim będzie pewnie standardowe, nawóz stały. Dobra. Kolejna farma zrobiona. Zerknijmy na mapę. Czyli tak, tutaj zaczęliśmy od tej głównej farmy, z którą startujemy. Później przejechaliśmy sobie na dół. Zrobiliśmy sobie jedną małą farmę, drugą trochę większą z krowami, później farmę, gdzie są koniki, później farmę, gdzie są krówki, trochę większą i teraz uderzamy w to miejsce. No tutaj trochę się widać dzieje i to jest takie miasteczko tutaj na tej mapie. Mapa, powiem Wam, w takim klimacie, bo już w sumie można by było nawet porównywać te mapy, że tutaj mapa jest taki klimat 19, 17. Nie ma jakoś tak dużo dekoracji. Trochę teren jest urozmaicony, ale takie podstawowa, taka prosta mapa. Tutaj mamy fabrykę fortepianów, 320 000. To wiadomo, jak to działa. No, napisy są polskie, więc tutaj mamy też Polaków w tym rejonie świata, w tym rejonie. Tutaj mamy market, gdzie sprzedamy palety z łańcucha produkcyjnego, jak i uprawy. Dalej jedziemy, bo tutaj będzie produkcja. To jest piekarnia. 150 000, receptura 1, 2, 3 i 4. Po prawej stronie mamy stację paliw, jak widać. No i teraz wjeżdżamy. Tu będzie jeden skup, jak widać na minimapie, za budynkiem. Nie, znowu się dałem nabrać. Przędzalnie. O, rany z tą przędzaniem, to ja zawsze, kurde, muszę źle powiedzieć. Dobra, 180 000 przędzalnie. Tu mamy jedną, drugą recepturę standardową, bo widać, że tutaj raczej nic nie jest pozmieniane, standardowe fabryki. Ja coś czuję, że chyba za niedługo dojdzie do takiego stopnia, że będą robione mapy, które będziemy mogli sami sobie stworzyć. No bo taką mapę to już jest prosto stworzyć samemu. No, mamy już nawet na konsolę, bo mamy już drogi, mamy możliwość stworzenia jakichś chodniki, wiejskie drogi, asfaltowe drogi. To już powoli to dochodzi, więc myślę, że następny farming będzie taki, że będziemy mogli sami chyba budować już wszystko. Co przyniesie nam dużo właśnie twórców. Znaczy twórców, w sumie z konsoli nie można przecież, jak to się mówi, no, opublikować mapę, tylko na PC-tach. Dobra, tutaj, no, wracając do mapy, skupy, tu w tym miejscu jest skup, ok. Tutaj później mamy zakład krawiecki w tym miejscu. No i taka mapa to będzie nie problem zrobić. Ukształtować trochę teren, dekoracje. Jak ktoś ma wyobraźnię, to co to za problem taką mapę zrobić. 240 000. I tutaj recepturę mamy jedną tylko. Dobra. Jedziemy dalej. Tu teraz właśnie to są te tereny, które możemy sobie zakupić, zagospodarować. To są takie domki jednorodzinne, gdzie tutaj właśnie no nie, możemy zacząć na przykład zera, jeden domek kupić, tam postawić coś. Także no, dość ciekawy temat. Tutaj mamy hurtownię, to wiadomo, wszystkie produkty z łańcucha produkcyjnego możemy sobie zakupić, jak i sprzedać. No i tu mamy kolejny, tu jest młyn. Ale ten budynek jest naprawdę rozległy, składający się z kilku, znaczy z dwóch, no. Także za młyn zapłacimy 288 000.
No i receptura. Tu jest troszeczkę widać chyba więcej, bo mamy te dodatkowe uprawy i one są tutaj wykorzystane w tym młynie, co jest dobrze, dobrym znakiem, bo rzadko się zdarza, znaczy rzadko, no teraz już widać, że sobie twórcy to pilnują, żeby te nowe uprawy były wykorzystywane w produkcjach, bo zdarzało się, że były nowe uprawy, a nadawały się tylko do uprawiania i sprzedaży. No to tak jak było kiedyś w farmingu. Czyli dla osób, które tęsknią za takim, no to akurat systemem bez fabryk to jest dobrze. Dobra, mleczarnia 210 000. No i tu też mamy standardowe, także tu dużo się nie zmienia, ale pokażę Wam mniej więcej jakie receptury są. Dobra. Stąd teraz naprzeciwko, bo mamy kolejną piekarnię, czyli mamy dwie piekarnie na mapie. $50 000 i receptury. Ale jeśli chodzi o takie mapy z lat, z Farminga 17 czy 18 czy 19, to ta byłaby jedna z takich naprawdę lepiej zrobionych, dobrze zrobionych map. Bo jeśli chodzi o tą prostotę i właśnie ten klimat, to bardzo ładnie wygląda ta mapa. Mgiełka fajnie się prezentuje. Ja myślę, że ten Farming jednak 25, tam dużo osób mówiło, że nie ma dużo zmian graficznych, ale jest to duży postęp, to widać. Naprawdę. Handlarz zwierzętami standardowy, widać, że będziemy mogli sobie tutaj zakupić obornik gnojowicy, sprzedać belki, kupić zwierzęta. Dobra, zerknijmy na mapę, jak to wygląda. A więc tak, wyjechaliśmy stąd, zrobiliśmy tu, te budynki, a ja nie zjechałem na dół, a ja już jestem na górze. Niedobrze, muszę się wrócić. Zapomniałem o sklepie. Ten sklep jest schowany. Właśnie się zastanawiałem, jechać tam za tą stację benzynową, czy nie jechać na tą stację benzynową. I nie pojechałem. Zamyśliłem się, mówiąc Wam o czymś innym. Właśnie i zapomniałem tam zjechać. Także o, plac zabaw jest tutaj ładny. Teraz to było gdzieś tutaj był. Aha, dobra. Trochę inną stroną przejechałem. Bo tu w stronę, jak skręcimy właśnie w stronę stacji benzynowej i pojedziemy tam bardziej na dół, to dojedziemy właśnie do sklepu głównego. No, sklep, bardzo duża przestrzeń, jak to na amerykańskich mapach powinno być, także jest tutaj to zachowane. Mamy warsztat, mamy sklep, także proszę bardzo, tak to się przedstawia. Dobra. Sklep odhaczony, zaliczony, a jedziemy dalej. Ja sobie wrócimy z powrotem tą samą drogą, co przyjechałem, czyli tutaj. No w sumie szybciej to tam objedziemy. O, właśnie, miasteczko sobie objedziemy, tutaj obrzeżem. A, my tam byliśmy. Dobra, teraz tak. Wrócimy tu do tego, gdzie był handlarz zwierzętami i od tego sobie pojedziemy prosto teraz. O, dobra. Wracając do tematu mapy. Światło, kolory, cienie w należytym porządku, także wszystko ładnie się tutaj zgrało. Tu mamy kolejną produkcję, jedną z modów. Dużo rzeczy możemy sobie zrobić, wyhodować i od razu przetworzyć sobie w produkcji. Gdzie to było? Tu chyba w środku był trigger odnośnie
O, jest. Aha, to mamy budynek 65 000. No i mamy możliwość przerabiania tutaj właśnie. Teraz. To jest długa lista. Także tutaj mamy możliwość przerobienia. Już pokazywałem ten mod wcześniej na innych z mapach, bo to jest dość popularny ten mod. Bardzo często się pokazuje ze względu na swoją wyjątkowość, bo mamy tutaj właśnie przetwórstwo z tego, co sobie tutaj wyhodujemy, także bardzo fajnie to się to przedstawia. Dobra, teraz tak. Aha, tam dalej jedziemy. Dalej jedziemy prosto do kolejnego miejsca, gdzie mamy zabudowania, jak widać na horyzoncie. No, mamy kolejną taką niewielką farmę, tylko bardziej nowszą szopę. I to jest teren 14, 79 000. Jak sobie kupimy, mamy dom, szopę i coś jeszcze. I paliwko jest. Dobra. No i stąd jedziemy sobie dalej. Czyli kolejna taka farma mała, od której można zacząć. Jeśli tam tej farmy klimat się nie podoba Wam, to zawsze można na kolejną się wybrać. Jest wybór w każdym razie. No i tu przyjeżdżamy koło farmy, od której zaczynamy. I jedziemy do góry. Teraz tam do tego punktu sobie dojedziemy. Ale najpierw tutaj mamy farmę następną. Też ciekawą. To jest teren numer 2. 412 000 kosztuje. No i mamy farmę bez zwierząt. Mamy silosy, mamy te miejsca do przechowywania sprzętu. Mamy ten magazynek, czyli możemy sobie tutaj pochować belki. Zobaczymy. Pokaże mi tu ilość. 500 sztuk tutaj można powiesić, także dość sporo. Silos jest. Tu mamy miejsce, które sobie przechowamy wapno, nawóz stały, no i budyneczki, garaż bardzo ciekawy, ładnie prezentujący się, no i domek rodzinny. Tu mamy garaż. Proszę bardzo. No i domek. Można tutaj pranie powiesić. O, tada! No i do domku można wejść też. Tu jest... Zaraz zobaczymy. Wejście tu. No tu też są interakcje. Można jajko sobie usmażyć. Na górze też coś jest. Ładny domek jest. Sypialnia. Druga. Wow, jaka łazienka, no robi wrażenie. Uderzyło w mój gust. Nie przypuszczałem, że coś takiego powiem w farmie. No i tu jest do spania, do przebrania się. Tutaj mamy biuro. Ok, coś jeszcze? Tu jeszcze są. Tu jest też jakaś interakcja. O, pralkę sobie można włączyć. No i kibelek z łazienką. No ładny domek. Nie wiem, może więcej dekoracji dał, ale jest i tak. Jak na standardy farmingowe, bardzo atrakcyjne. Dobra, jedziemy dalej, bo mamy jeszcze troszkę do przejechania. Kolejnym miejscem, które już ominąłem, żeby wjechać, bo wjazd jest tutaj. Jak domyślacie się, jak widać po budynku, no to jest tartak. Także będziemy jechać teraz linią drzew leśnych, więc tutaj fajnie jest rozmieszczone to, bo przy linii lasu są produkcje właśnie związane z tym. 300 000 za tartak. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery receptury. I teraz jedziemy
do następnego. Główna droga. No i właśnie jadąc wzdłuż linii lasu, tam będziemy mieć kolejną produkcję. No, trzeba przejechać. Jeszcze zanim dojedziemy do produkcji, mamy po drodze, jak widać, muzeum, które możemy sobie odrestaurować. Standardowy pomysł z podstawowej mapy. No i za muzeum, tutaj po lewej stronie, mamy fabrykę papieru. Tak jak mówiłem, to są teraz produkcje, które są związane z drzewem właśnie, czyli dobrze przemyślana sprawa. 525 000, receptura jedna, druga. Teraz tak, czy ja tutaj chyba powinienem móc przejechać dalej. No i tu mamy kolejną fabrykę związaną z drzewem. Cieśle, 300 000. Kolejna fabryka już nie związana z drzewem. Ja sobie tutaj skrócę, bo w tym miejscu mamy olejarnię. $240 000. No i tu mamy recepturę. I teraz chyba już ostatni punkcik na mapie. Wow, ale fajnie wjazd, taki mglisty teren. Jeszcze do lasu. Mega, klimat dobry. Podoba mi się to. Nawet nie widzę co za budynek. Tutaj kamienie dostajemy. Także wow. Przywaliło mgiełą, nic nie widać. Czyli co tu mamy? Kup. To nic nie zmieni. Ale jest krużarka. Czyli tutaj mamy pobór kamieni. Dobra. Tryb budowy. Jeszcze, zanim sprawdzę jeszcze tylko, czy wszystkie fabryki objechaliśmy. Wszystkie. Udało się. Tak jak mówię, mapa nie jest zbyt skomplikowana, prosta mapa, czysta, schludnie zrobiona. Jak na standardy 18-19 farminga, to naprawdę jest dobrze zrobiona mapa. Jeśli lubicie takie klimaty, wrócić do takich klimatów, to jak najbardziej polecam sobie ściągnąć, pobawić się na tej mapie, bo jest naprawdę czysto, schludnie zrobiona. O, to jest ważne. Także z góry się przedstawia w ten sposób. Teren zróżnicowany, są pagórki, są różne miejsca. Także pola są zazwyczaj na takich niewielkich pagórkach, ale w zależności od miejsca trzeba wziąć pod uwagę moc sprzętu. To też uczulam Was na to. No a łódka chyba jest którymś z tych jeziorków, które posiadamy tutaj na poziomie łatwym, także jeśli macie ten dodatek DLC, to będziecie mieć łódkę w gratisie. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście, za lajki, za subskrypcje, za podbicia, za komentarze. Także dzięki Wam za to. A ja z Wami się żegnam i widzimy się w następnym już niebawem materiale. Na razie, cześć.